No dobra, to jest recenzja zestawu do kamerki sportowej i Light Action, ale pasuje też do GoPro, SJ-Camów i innych chińskich wynalazków. Zestaw, który zobaczycie, kosztował mnie konkretnie 94 zł na AliExpress, natomiast one w zależności od zawartości troszkę się różnią, od 70 do 120 zł mniej więcej. Na filmiku niestety nie zobaczycie uprzęży na piersi, ona służy do tego, żeby mieć wolne ręce. Podobnie nie zobaczycie też uchwytu na kask rowerowy, taki z paskami tylko. Uchwyt na piersi moim zdaniem jest super spasowany, to jest naprawdę dobrze wykonane, natomiast nie zakładałem tego na kask rowerowy. Troszkę mam wątpliwości, czy on będzie się dobrze trzymał. Można się też spróbować poratować uchwytem nadgarstkowym, który później zobaczycie, który naprawdę jest wdechem moim zdaniem. Ok, pierwsze co widzicie w zestawie to zwykły trójnóg, najprostszy, kosztuje w okolicach 70 zł. Ma elastyczne nóżki i właściwie jak się go nie dotyka, to jest ok. Natomiast każdy ruch powoduje, że kamerka się przesuwa, także to jest marnej jakości. Jedyna część tego trójnoga, która w miarę dobrze działa, to są te nóżki elastyczne, które można opleść dookoła jakichś rurek, czegokolwiek, za co chcesz chwycić trójnóg, nie stawiając go na ziemi. No i to w miarę dobrze działa, jak na razie. Pierwszym uchwytem z zestawu jest uchwyt samochodowy, który się niestety do samochodu nie nadaje. Sama przystawka jest może ok, natomiast cała reszta jest maksymalnie dokręcona, a i tak to wszystko lata od najmniejszego dotyku, także w samochodzie to w ogóle by się nie sprawdzało. W zestawie mamy zapasowy rzep, klucz mocujący, który pomaga w mocowaniu, dokręcaniu śrub zaciskowych. To natomiast jest jakaś miękka podkładka, ale zupełnie nie wiem, do czego miałaby być użyta. A to jest składany selfie stick. To jedna z rzeczy, która jest opcjonalna. Można ją wymienić na zwykłego selfie sticka, takiego teleskopowego. Są tam dwa rodzaje do wyboru najczęściej. O tyle jest fajny, że można go ustawić sobie pod różnymi kątami. Nie musi być idealnie w linii prostej, może być troszkę taki w literę J. Jest wykonany z dosyć dobrej jakości plastiku. Jest sztywny po skręceniu, nie buja się, nie wykręca, odgina przy dość gwałtownych ruchach, także jest ok. A to kolejne z akcesorii, które jest banalne w swojej budowie, ale jednocześnie praktyczne. Uchwyt na nadgarstek. Świetnie trzyma się dłoni. Dodatkowo bardzo pomocny jest tutaj zamek, który powoduje, że pod konkretnym kątem możemy ustawić kamerę. Właściwie nie jest to zamek, tylko blokada. W tej pozycji wystarczy przesunąć blokadę w tą stronę. Teraz obrót kamery jest uniemożliwiony, jest to zblokowane. Wystarczy przesunąć bolec w drugą stronę i jest odblokowany. Można ustawić sobie w odpowiedniej pozycji kamerę. A oto zaczepy do powierzchni zaokrąglonych oraz płaskich, po 2 sztuki. Te zaokrąglone to te, na które najbardziej czekałem w tym zestawie, plus dodatkowe zaczepy do kamery, żeby można było całość zamontować na kasku. Tutaj widzicie uchwyt zaciskowy. Generalnie dokładnie takie same sprzedawane są jako uchwyty do telefonów. Natomiast do kamery raczej się to nie nadaje, ewentualnie do ujęć statycznych, natomiast nie w ruchu, ponieważ kamera potrafi się obracać wokół własnej osi. 2 zaczepy różnej długości, po 2 sztuki każde. Dodatkowo szybkie montowanie na zatrzask. Wydaje się, że jakościowo dość dobre, aczkolwiek jedno zdążyło się ułamać, być może od uderzenia. To co teraz widzicie to uchwyt zakładany na głowę. Jest to jedna z lepiej wykonanych moim zdaniem rzeczy. Pasy są bardzo grube, jakieś 5 cm. Od wewnątrz naniesionych jest kilka warstw silikonu. Dzięki temu nie ma szans właściwie, żeby to z głowy zjechało. Zaczep też jest świetny, bardzo dobrze trzyma kamerę. A to jest element zestawu, który najbardziej rzuca się w oczy po otworzeniu całego case'a. Jest to bojka, czyli uchwyt pływający. Dzięki niemu nie ma właściwie szansy, żeby zgubić kamerę w wodzie. Jest też pasek, który właściwie nie wiadomo do czego zamontować. Na siłę wymyśliłem takie montowanie, ale nie jest to do końca pewny uchwyt. Tego uchwytu będą zadowoleni wszyscy fani jazdy rowerem. Jest to uchwyt albo do kierownicy, ewentualnie do ramy. 2 przedłużki różnej długości bardzo się przydało do montażu kamery na kasku.
Ten zaczep najprawdopodobniej mocuje się na gładkich powierzchniach, na przykład na case'ie do kamery. Wtedy można go sznurkiem przymocować do czegoś innego. Może to być mocowanie dla bojki. To jest podobno przeciwdeszczowy pokrowiec. Czy on taki jest? Trudno powiedzieć. Przedostatnią rzeczą są jakieś dziwne, być może filcowe podkładki. Nie mam zupełnie zielonego pojęcia, do czego to służy. Ostatnią rzeczą z zestawu jest pas montowany na piersiach. To też świetny produkt, naprawdę dobrze się trzyma. Duże osoby też będą mogły go nosić. Troszkę mi nie starczyło materiału wideo, natomiast podsumowując, ten zestaw z AliExpress jest naprawdę warty swojej ceny. Jeżeli chcielibyście w oryginalnych częściach kupować to wszystko, nie sądzę, żebyście mieli szansę nawet zbliżyć się do kwoty 500 zł. Sam głupi selfie stick, taki zwykły teleskopowy do e-lighta czy innych produktów marki kosztuje 130 zł. Czasami można go dostać za złotówkę, kupując kamerę, jeżeli jest promocja. Także cały zestaw jest na pewno warty więcej niż 500 zł. Serdecznie pozdrawiam.